Cześć, witajcie na kanale Biegam po wsi. Powiem jedno, idziemy już od jakiejś godziny. Czyli w tamtym kierunku. Zając, pobiegł, tam jest kapliczka, jest cmentarz. Wow. Kurczę, to cały czas krążyliśmy dookoła. Dobrze, że wzięliśmy coś do picia. Teren dosyć piaszczysty. Las iglasty. Kurczę, Ariel, Tak? coś błądzimy. Czekaj, bo połknęłam muchę. Tutaj powinniśmy pójść, widzisz? Tu. Aha, czyli w tamtym kierunku? Kurde. Czy w ogóle wracamy jakoś tam? No nic, spróbujmy tu przejść, może tędy się da. Okay. Bo jak przejdziemy tą drogą, to będziemy musieli w którymś momencie wejść w las. Okay. I ściąć las. Znaczy nie, że ściąć ten. Wiem, cały jest. Zobacz, jakie tu są muldy. No, Dobrze, żeśmy się nie wybrali samochodem. tak. A pokusa była duża, bo Tatusia obóz by niestety tego nie jest zniósł. bardzo, bardzo daleko. Bardzo piaszczysty teren, jak nad morzem. No. A nie jesteśmy nad morzem. Nie, jesteśmy do morza, mamy jakieś 250 km, ale idziemy. Nie zdradzam, gdzie idziemy, bo wy już wiecie z tytułu, las jest naprawdę magiczny. No a tytuł, który widzicie na ekranie, wymyślimy w domu w zależności od tego, do czego dojdziemy. Taka magia. Taka magia. O, ale tutaj w Ale ogóle ja jest mam, droga Ariel, na Świętego mapie jest, że my Jakuba. idziemy w innym Zobaczcie. kierunku. Droga Świętego Jakuba. Nie przypuszczałbym. Tak, Olu? Wracamy, bo my się zapędzamy w drugą stronę. A mamy tak, to jest centralnie tam. Okej. No dobra. Możemy idziemy. tędy przejść, bo łatwiej jest niż piasek dojść do tej drogi. Okej, to prowadź. Może znajdziemy jakieś grzyby. Chociaż ja to się poślizgnę na grzybie, a go nie zauważę. Nie wiem, ja już tak dawno grzybów nie zbierałem, że O, ja też, ponieważ się mógłbym kompletnie mnie na tym pomylić nie z znam. szyszką. Ale oglądam programy o zbieraniu grzybów. Grzybofila. Tak, ale inne programy o zbieraniu grzybów też. Aha. Jeszcze oglądam Tak. Pieprznik. Ale ostatnio Urbex Projekt też miał taki film I też oglądałam oczywiście. i to było naprawdę ciekawe. Tak. No musimy wyjść chyba na tą drogę. Tu jest ścieżynka jakaś dla zwierząt. No wyszliśmy do tej głównej drogi. Nie wiem, czy jest sens tędy, czy jednak na tą drogę wrócić. Tylko musimy rozkminić, jak Półka wejść jest, szafka jakaś. na ścieżkę prowadzącą do celu. Chyba na tą główną po prostu. Słucham? Ważne, żeby się nie zgubić. Dobra, idziemy tędy. Tak, Ale myśmy byli słońce. całkiem niedaleko, wiesz? Dzisiaj jest 30 stopni Celsjusza. Dobrze jest taki delikatny wiaterek, który akurat w takiej przestrzeni powoduje, że ten piasek, który zalega na ziemi, idzie w nasze płuca. Czekaj. Tu nie, tu nie, tu nie. Czyli nie tędy. Wiesz co, przypomina mi to w ogóle, jak byliśmy w tej opuszczonej wiosce. No.
Też był podobny klimat. Jest tak jakby równoległą drogą, którą my żeśmy już szli. To jest po prostu magia. Jak gdzie nie wyjdę, to pokazuje mi, że jestem nie w tym miejscu. Jakby ktoś... Ale czekaj, tu jest jakiś dom. Tu jest jakiś dom, słuchaj, w tych krzakach. Kurczę, może to jest to, czego ja szukam. Czekaj. To jest jakaś zabudowa. Jeśli to to, o czym myślę, to może być ta plebania. Wiesz? Fragment. No, to co z niej zostało. Duży Tak naprawdę pokaż. jeden murek został. Tutaj widzisz, są jakieś takie Resztki zabudowań. resztki, ale czy to była plebania? Z kamienia. Tylko pytanie, co teraz? Nie, ja się wracam, bo wydaje mi się, że z drogi też jestem w stanie zobaczyć, ale to nic poza tym. A tu jest znowu. O wow, tutaj jest. O! Kolejny domek. Wow. To jest jakaś zapomniana wioska, słuchajcie. Kolejny fragment jakiejś zabudowy. Trochę dziwne. Przejdę tędy. O tą polankę. I wrócę z powrotem. I po cóż się było tak przedzierać, Wiesz co, tam była kolejna budowla. tak? Tak. Ale rozwalona, to może jakaś stodoła. Ale Może. to nie mogła być ta chlebania, bo to jest za daleko. Troszkę za daleko. Wiesz co? Może jakieś gospodarstwo zapomniane tutaj było. Wiesz co jest najgorsze, co mnie niepokoi? Co? Że ja nie mam pojęcia, gdzie myśmy to auto zostawili. Tam gdzieś. Tam, czyli tam. W przeciwną stronę. Tak, tak. No to dobrze. Jakoś je znajdziemy. Dobrze, że jest jeden, co się orientuje w terenie. Mniej więcej. Ja nie mam w ogóle orientacji. Nie licz na wiele. Mimo, że mam mapy, Nie licz na wiele. offline nowe, tak. Nic. No ale nie. To jak jedna osoba jest trochę pewna, to wystarczy. Niepokoi mnie jedna rzecz, No. że idziemy już bardzo długi czas i tak naprawdę nie minęliśmy ani jednego człowieka. Jakieś ślady są na drodze, ale na takim piasku i z racji tego, że była susza i nie aż tak wietrznie, to może być sytuacja, w której będziemy trochę błądzić. Więc oddalania się od Mech samochodu. jest cały suchy. No, W ogóle ściółka jest strasznie sucha. mam nadzieję, że No, się nic musi nie być podpali. duże zagrożenie pożarowe. Nam się jawić jakaś budowla. I ja nic nie widzę. Coś tu niby jest. Już widzę jakiś fragment budowli, Wygląda jak paśnik. ale taki
Dziwne to jest, pęci. To nie jest to, co ja widziałam na mapach. To nie jest to. No nie, no bo to ma tak wyglądać. Patrz, jaki garnuszek. No. Komplet. Widzisz to? Tak? To już zaczyna być archeologia. Dziwny ten pasiak. Znaczy pasiak. No, pasiek zgoła dziwny. Najlepsze jest to, że też nie możemy tak wchodzić głębiej w ten las, bo możemy się po prostu najzwyczajniej zgubić. Nie wiem, wydaje mi się, że powinniśmy się wycofać. Zastanawiam mnie, czemu ten dach tutaj... Kurczę. No nic. Jeśli chcemy dotrzeć do cmentarza ewangelickiego... Tak, czekaj, to masz Komar? taki brud. Robaki. Tam. Albo tędy, albo wracam na drogę. O, zając. Pobiegł. Może widzieliście go? Tam jest kapliczka. Jest cmentarz. Wow. Kurczę, to byliśmy, cały czas krążyliśmy dookoła. Ale wiesz, kto nam pomógł? Zając. Zając. Jak w Alicji z Krainy Czarów. O kurczę, ja mam ciary. Chodźmy za zającem. Za królikiem właściwie. O kurczę. Słuchajcie, to jest niesamowite. Po środku lasu. Tutaj idzie się gdzieś półtorej godziny pieszo. Jest cmentarz ewangelicki. I to wcale nie mały. Zaraz to zobaczycie. O. Patrzcie. Tutaj mnóstwo nagrobków. Pełno lilii. Już przekwitniętych oczywiście. Cisza. Wszechobecna cisza. Ciężkie do rozczytania informacje o zmarłym. Tam mam wrażenie dosyć świeże groby. Może z lat 70. Tutaj starsze krzyże. Tutaj grób Emilii, pani Emilii, która zmarła w 1986 roku. Tu jeszcze świąteczne ozdoby. Tam widać jakieś grobowce. Suche drzewa gdzieś tam się
obijają. Zobaczcie te krzyże tutaj. Zardzewiałe, powyginane, ale naprawdę robiące niesamowite wrażenie. Ale ja teraz widzę, że ten cmentarz ciągnie się. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Jeszcze tu są groby. I pełno lilii. Jak dobrze to rozpoznaję. Tutaj więcej grobów zagęszczonych. Tutaj takie świeższe groby. Tutaj kolejne, pomniejsze. Tutaj grób Amandy Firus, która żyła tylko 15 lat. Zmarła będąc nastolatką w 1928 roku. I Christian Firus żył lat 70, zmarł w 47. Tutaj inne groby, jakby dziecięce. Tak, to są groby dziecięce. Dlatego mieliśmy tu grób 15-letniej dziewczyny, a tutaj są już dzieci. Bez imienia, bezimienne groby. Nawet tam był jeden obok, przeszedłem obok niego, nie widząc go nawet. Tutaj mnóstwo bezimiennych grobów małych dzieci. I to wszystko pośrodku lasu. I miejsca, gdzie naprawdę ciężko dojść. Tu kolejne groby. Miękka jest ta ściółka. Tu kolejny grób malutki. I tu kolejny. Patrzę tak po stopy, żeby nie wpaść gdzieś. Większość tych zmarłych to są lata 80. bądź nie, przepraszam, to są lata 70., 80., no i tuż po wojnie. Tu mamy rodzinę Lelkę i Lechman i znowu Lelkę. Czyli taka forma, można powiedzieć, grobowca. Tu bardzo stary krzyż. Jakiś grób, ale też ciężko, żeby rozczytać się. Gdzieś mam wrażenie, że osoba urodziła się w 1925 albo zmarła. Nie jestem pewien. Podejdę jeszcze do tamtych grobów.
Przypadkiem przeszedłem po grobie. Tu kolejna część cmentarza. Tutaj praktycznie już niewidoczne groby. Znowu mały grób. I tu kolejne groby, bardzo stare. Opisane po niemiecku. Chyba 1886. I tu 1924 i 41. Tam data urodzenia 1924, 1931. Również osoba młoda, dziecko właściwie, Paulinka. Here chyba spoczywaj. Czy wiesz? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Coś z Bogiem związane. Tutaj znowu bezimienne groby. I tutaj te charakterystyczne krzyże. Ten jest dosyć zachowany. I tu następny bezimienny. Kolejny bezimienny. I tu następny samotny grób. I tam kolejne. Tutaj następny. Bardzo wiele tu jest grobów, które można w bardzo łatwy sposób przeoczyć. Ale też można przeoczyć całe to miejsce i nigdy tu nie trafić. Zobaczcie. I tu kolejny grób, miejsce pochówku. I jeszcze tam są kolejne. Takie z lat 70. to jeszcze można rozczytać. Ale inne są wielką tajemnicą. Kim ci ludzie byli? Czy byli dobrymi ludźmi? Czy złymi? No i znowu moja teoria się potwierdza. Jezus bez prawej ręki. Wow! I ogromny pająk, krzyżak. Dobrze, że w porę uciekłem. O! Potężny. I jeszcze podejdziemy tutaj. Aczkolwiek te krzyże wyrastają jak grzyby po deszczu. Niesamowite. Niesamowite. Zobaczcie, jaka cisza. Oddaliliśmy się troszkę sporo od tej części głównej tego cmentarza, powiedzmy. Ale tutaj są dwa kolejne. Ola je znalazła. Nie wiem jak duży był ten cmentarz.
ci niezwykłe miejsce. Słucham? Niezwykłe miejsce. No tak po prostu, ale las to już tak zjada to tak bardzo, bo wydaje mi się, że tu są jakieś takie górki, ciężko stwierdzić, gdzie alejki. Wydaje mi się, że część grobów już nie widać. Tak, bo alejki na pewno były, bo tu też jakoś tak na przykład tutaj tak wydaje się, jakby była jakaś alejka. Tak samo tutaj, No ja jak, szłam nią, no. jak przechodziłaś tutaj koło tego, widzisz tu, nie? Ale wiesz, co musi być piękne wiosną? No. To wszystko, co tutaj widzisz, to są przekwitłe konwalie. Tak, a właśnie, konwalie. Szukałem tej nazwy i chyba jakieś głupoty na początku. Pamiętaj, że są trujące, żebyś nie jadł. Nie, konwali nigdy nie jadłem. No, nie byłoby cię tu chyba ze mną. Musiałbyś się oszczędzać może po przeszczepie Byłbym gdzie wątroby. indziej. O, patrz. Patrz, jak to się kruszy i jak to jest- purchawki się dymi. No, to jest taka pożywka do ognia, wiesz? Wiem. Jeden z niewielu drewnianych krzyży tutaj. Naprawiłbym to, ale nie chcę tego dotykać, żeby jeszcze bardziej tego nie zepsuć. Tutaj bardzo stary. Taki kij, na którym mamy napis cmentarz ewangelicki. Oj, to musiało być bardzo dawno temu. Tutaj gdzieniegdzie widać owocowe drzewa, jabłka i nie wiem co to jest, ale w każdym razie zawsze w takich miejscach, gdzie mamy las, a są owocowe drzewa, to były też domy, więc być może właśnie tą ścieżką podążały osoby, które mieszkały w jakiejś osadzie, ewentualnie większej wiosce. No i gdzieś tu musiała być jakaś plebania. No tak, ale jeżeli jest plebania, to też jest kościół. Więc nie wiemy, może był też kościół, wiesz. Oj, to musiało być bardzo dawno, bo no tam są jakieś szczątki zabudowań, ale to są ciężko stwierdzić po tym cokolwiek. Ale tu masz rondo. Takie rondo. No. Tak jeszcze patrzę, bo wiesz, że no strasznie mi przypomina to tamtą wioskę. No, podobny teren. Ptactwo cicho. Słyszysz? Czy nie słyszysz? Totalna cisza, totalna. Albo jakiś większy drapieżnik idzie, albo to my jesteśmy tym drapieżnikiem. Chyba tak. I dlatego są milczące po A prostu. tutaj są ślady, widzisz? Nasze, bo wracamy po nich. Tak, I zwierzęce, jakieś kopytka. więc musimy raczej iść po naszych śladach. Nie wiem w ogóle, tak naprawdę cały czas coś jeszcze odkrywamy, więc ciężko mi się z Wami żegnać. Grzybów nie było. Nie. Chyba. Myślę, że i tak byśmy nie dostrzegli grzybów. No ale ogólnie teren naprawdę jest niesamowity. Czy lasy są piękne, są takie mieszane, ale głównie iglaste. Tak. Jakieś ślady terenowych samochodów, ale takie naprawdę bardzo dawno temu. No. Musimy teraz znaleźć nasz samochód terenowy. Ale myślę, że w tym miejscu, jeżeli się nie zgubimy, to zrobię tak inaczej, tak jak nasz kolega robi.
Trzymajcie się.